Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW X2. Jest to już druga generacja modelu X2, modelu, który mam wrażenie w pierwszej generacji był mocno zapomnianym samochodem. W zasadzie ja jedyne co pamiętam właśnie z pierwszej generacji X2 o kodowym oznaczeniu F39 to ten znaczek BMW na słupku C i to wszystko. Nowa generacja o kodowym oznaczeniu U10 już mocno różni się od poprzednika, bo nie dość, że nie ma tego znaczka, to teraz jest już pełnoprawnym SUV-em coupé, czyli czymś, co idealnie wpasowuje się do rodziny X4 oraz X6. Tak, poprzednia generacja niby też była klasyfikowana jako taki SUV coupé, no ale nie było tego tak dobrze widać. Teraz to się zmieniło. X2 wygląda jak takie małe X4. Zresztą uważam, że X2 może nieco zagrozić sprzedaży X4, ale o tym będzie później. Teraz skupmy się na wyglądzie, który klasycznie, jak to w nowych BMW, musi być kontrowersyjny. Po prostu musi. Ja mam wrażenie, że jest już taki plan marketingowy tych aut. Mają szokować. Jak już wszyscy zaczynają się przyzwyczajać do wielkich przodów z grillem, niczym świński Nohal albo jak Nutria czy Bóbr, to tutaj BMW zaatakowało od tyłu i stworzyło bardzo dziwny tył. I tutaj też taka mała uwaga, że te wszystkie BMW ostatnimi czasy dużo gorzej wyglądają na zdjęciach i filmach, a na żywo jest kapkę lepiej. Powtarzam, kapkę, bo mi wciąż ten tył się nie podoba i jest moim zdaniem brzydki. I tak cieszę się, że miałem pakiet M, bo bez niego jest jeszcze gorzej. Nie jest to mój styl. Ale fakt, auto zwraca na siebie uwagę i podobnie jak inne nowe modele jest mocno skierowany na chińską klientelę, stąd też może mój europejski gust tego nie pojmuje. Ale przyznać muszę, że lakier o nazwie Fire Red wygląda świetnie, tak samo jak i podobają mi się te ogromne 20-calowe felgi. Co ciekawe, to są chyba felgi z BMW X1, bo dla X2 takiej w konfiguratorze nie widziałem. Zresztą na lato ten egzemplarz ma aż 21-calowe koła, ale to już moim zdaniem o 1 cal za dużo i o ile wygląd jest lepszy, tak komfort gorszy. Aha, i oczywiście ten grill w opcji może być podświetlany. To, co mnie lekko zszokowało, to popatrzcie na te duże tarcze hamulcowe oraz ogromne zaciski na przodzie. Wygląda to świetnie, ale potem jak sobie uświadomimy, że pod maską pracuje 3 cylindry 1.5, to jednak coś tutaj nie pasuje. Dobrze, że z tyłu nie ma 4 wielkich rur wydechowych. Pora więc na wymiary. Nowe BMW X2 ma 4554 mm długości, 1845 szerokości oraz 1590 mm wysokości. Rozstaw osi to 2692 mm, a to oznacza, że nowa generacja jest aż o 20 cm dłuższa niż poprzednik, dokładnie to o 194 mm. Jest też 2 cm szersza oraz 7 cm wyższa. Naprawdę sporo urosła. I ma też bagażnik większy o 45 litrów. W ogóle to BMW X2 jest oparte o BMW X1, z tym, że X2 ma nawet większy bagażnik, bowiem tutaj jest 515 litrów, a w X1 mamy 500 litrów. Oczywiście mówimy o wartości do rolety, bo do X2 przez swój opadający dach mniej zapakujemy jak zdejmiemy tą roletę. Zresztą jak położymy oparcia foteli, to w X1 mamy pojemność 1545 litrów, a w X2 1400. Aha, i X2 jest o 5 cm dłuższa niż X1, stąd też pewnie nieco większy bagażnik. Nowe X2 ma naprawdę bardzo duży bagażnik. Jest tylko o 10 litrów mniejszy niż w większej X4. Brawo! Pod podłogą jest jeszcze dodatkowa, naprawdę spora przegroda. Poza tym mamy 2 haczyki na zakupy, boczne przegródki czy gniazdo pod zapalniczkę. W opcji jest też rozkładany hak holowniczy, a X2 może ciągnąć przyczepę o masie do 1800 kg. Wskakujemy więc na tył. Tutaj, pomimo iż dach mocno opada, to ja się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Oparcie ma regulację kąta, ale jest to tak mała regulacja, że w zasadzie nie wiem po co w ogóle jest. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, złącza, gazetowniki czy szklany dach w opcji. Szkoda tylko tego plastiku na tunelu środkowym, bo wygląda on bardzo słabo. Zresztą jak go dotykamy, to czujemy, że jest to kiepski plastik. Z przodu kiepsko nie jest. Fotele są wygodne i co ważne, po stronie pasażera jest trzecie złącze Isofix. Bardzo ładnie. Ja mam też fotele sportowe, skórzane, w podstawie są materiałowe i nieco inne o dużo gorszym trzymaniu bocznym. Te u mnie są naprawdę wygodne, łatwo je ustawić i co ciekawe, mają też funkcję masażu. Kierownica jest regulowana manualnie.
Pora więc na deskę rozdzielczą. Na deskę, która jest niestety klasyczna dla wszystkich nowych BMW. Niestety, bo mamy dwa tablety połączone tak jakby w jeden oraz mocno dotykową obsługę. Tutaj już nie ma nawet iDrive, czyli tego pokrętła, przez co niemal wszystko musimy klikać na ekranie. Co prawda, ekran działa świetnie, ma bardzo dobrą reakcję na dotyk i szybko się wszystko włącza, ale jednak jest to mocno pokomplikowane. Na ekranie obsługujemy też klimatyzację, co moim zdaniem powinno być zawsze za pomocą fizycznych przycisków. Aha, i chwaliłem przed chwilą ekran, a ten dwukrotnie podczas testu zrobił mi takiego psikusa, że się nie uruchomił, a ja musiałem wykonać podstawową poradę każdego informatyka, czyli włączyć i wyłączyć ponownie i wtedy uruchomił się, choć trwało to naprawdę długo. Wygląda to tak, jakby cały system się resetował i wczytywał od nowa. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają te dziwne komputerowe motywy. Ach, jak mi brakuje tych ładnych, klasycznych motywów, które w BMW były również w formie cyfrowej. Teraz już tego nie ma. Szkoda. Są za to nastroje i możemy wybierać pomiędzy różnymi grafikami i kolorami. Fajnie, że w trybie Sport od razu wyłączy się kontrola trakcji, nie musimy tego szukać gdzieś na tym ekranie. Pochwalić też trzeba jakość kamer, bo ta jest naprawdę świetna. Mamy też fajne tryby, jak na przykład wjazd do myjni, czy wreszcie ktoś pomyślał i dodał spryskiwacz do kamery. Swoją drogą, strasznie mnie denerwuje, że kamera z przodu nie jest centralnie, tylko tak z boku, a tutaj na środku jest idealnie pod to miejsce. Lubię, jak wszystko jest symetryczne. A propos kamer, to auto ma jeszcze dodatkową kamerę, która jest w kabinie i możemy na przykład włączyć ją za pomocą aplikacji, albo możemy sobie zrobić zdjęcie czy nagrać film. Jaki jest tego sens? To w sumie nie wiem, ale taki bajer jest. Dużo lepszy jest wideorejestrator, który nagrywa z wszystkich kamer w koło, czyli tych, które są używane do widoku 360 stopni. Możemy też włączyć nagrywanie awaryjne i tak dalej. No to jest naprawdę świetne. A, zapomniałem o jeszcze jednym. Na ekranie głównym jest kilka przycisków z boku, które są zasłonięte przez wieniec kierownicy, co jest nieco denerwujące. W takim razie pora na materiały. Jest dobrze, chociaż nie rewelacyjnie. W sensie spasowanie jest dobre, jest nawet coś w stylu skóry na desce, ale znowu niektóre materiały są gorszej jakości i też jest trochę piano black. Z drugiej strony X2 to taki podstawowy model w BMW, w sensie niemal najniższy poziom, więc chyba nie ma co narzekać. Ponarzekamy później. Teraz pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w moim egzemplarzu jest podstawowy silnik benzynowy turbo o oznaczeniu 20i, czyli jak nazwa wskazuje, mamy silnik 1.5 turbo i to 3 cylindry, który ma 156 koni i który jest dodatkowo wspomagany miękką hybrydą o mocy 20 koni. Łączna moc układu to 170 koni oraz 280 Nm. Tak, w premium BMW mamy 3 cylindry. Co więcej, jest tutaj napęd naprzód. Tak, przednionapędowy BMW z 3 cylindrami pod maską, z elektrycznym ręcznym i to w nadwoziu udającym sportową terenówkę. Od znak czasów. Z tym, że to nie jest nowość, bo poprzednia generacja też miała w podstawie taki silnik, czyli też 3-cylindrowy i przód napęd. Ba, były BMW z przednim napędem, manualem i z dieslem o mocy 95 koni. I był to minivan. Dobra, tyle dobrego, że ten silnik, który testuję, naprawdę kulturalnie pracuje jak na 3 cylindry i nie przenosi do kabiny wibracji czy drgań, nawet jak jest zimny.
Podczas spokojnej jazdy nie da się poznać, że to R3, dopiero jak mocniej depniemy, no to silnik charakterystycznie warkocze. Dodatkowo, dzięki temu, że jest tutaj miękka hybryda, to samo odpalenie jest bardzo gładkie i wręcz niezauważalne, przez to, że nie ma kręcenia rozrusznika. Sprawdźmy więc osiągi, bo katalogowo ma być 8,3 sekundy, a auto jest oczywiście wyposażone w automat i to dwusprzęgłowy. Wynik to 8,2 sekundy i samochód nie ma procedury startu, no bo i w sumie z jakiej racji miałaby być. I te 8,2 sekundy to jest naprawdę dobry wynik, chociaż czujemy, jak auto walczy z trakcją i przód nam lekko myszkuje, co BMW jest dość nieoczekiwanym zjawiskiem. Ale osiągi są naprawdę dobre, zwłaszcza, że reakcja na gaz też jest niezła i skrzynia w miarę szybko redukuje. Jest delikatna zwłoka w zwykłych trybach, ale w trybie sport jest już naprawdę szybko. Szybko i w miarę ekonomicznie, bo X2 z tym silnikiem potrafi w mieście zrobić wyniki poniżej 8 litrów, a na trasie przy 120 zejdziemy do 6,5, a przy 140 do 8,5 litra. No nie jest źle jak na takie auto. Bak paliwa ma 45 litrów, ale w podstawie, bo za 900 zł ekstra możemy go zwiększyć do 54 litrów. Moim zdaniem warto to kliknąć, żeby mieć większy komfort w trasie. A propos komfortu, to X2 jest sztywno zestrojona, co czujemy zwłaszcza w połączeniu z tą 20-calową felgą. Tak jak mówiłem, na 21 cali może być już za twardo. Jest tutaj sztywno, więc jak ktoś się nastawia na duży komfort, no to tutaj go nie znajdzie. Układ kierowniczy też jest bardzo precyzyjny i autem przyjemnie się jeździ. Tylko przez fakt, że jest to przód-napęd, to czujemy, jak auto jest podsterowne, czyli wychodzi przodem. Ale spokojnie, możemy kupić nowe BMW X2 z większym silnikiem i z napędem na 4 koła. Do wyboru jest 6 silników, 2 diesle, 2 benzyny i 2 wersje elektryczne. Diesle to 2 litry turbo, 4 cylindry o mocy 150 lub 163 koni, benzyny to testowane 170 koni lub naprawdę mocne 300 koni w odmianie 35i, które ma 2 litry turbo, 4 cylindry, a elektryk może mieć 204 albo 313 koni. I zarówno mocniejszy elektryk, benzyna, jak i diesel mają napęd na wszystkie koła, pozostałe wersje są pędzone naprzód. Dziwi mnie trochę taka mała różnica w dieslach oraz bardzo duża różnica mocy w benzynach, ale być może w przyszłości będą inne wersje. W takim razie pora na cennik. Podstawowy BMW X2 S-Drive 20i, czyli taki silnik jak ja testuję, kosztuje minimum 195 tysięcy złotych. Mocniejszy wariant, to już ten M35i benzynowy o mocy 300 koni z napędem 4x4, to już wydatek 275 tysięcy złotych. Diesel o mocy 150 koni i napędem naprzód kosztuje 205 tysięcy złotych, a ten mocniejszy z 4x4 to już 220 tysięcy złotych. Słabszy elektryk kosztuje 230 tysięcy złotych, a mocniejszy 267 tysięcy złotych. Oczywiście to wszystko w podstawie, bo na przykład mój egzemplarz nie kosztował 195, tylko 292 tysiące złotych, bo miał opcję za 97 tysięcy złotych, co teraz widzicie na ekranie. Czyli 100 tysięcy złotych za jeden cylinder. Witamy w klasie Premium. Aha, jakbyście chcieli BMW X1, czyli X2 ze zwykłym tyłem, to ono jest o około 6 tysięcy złotych tańsze, czyli dużej różnicy nie ma. Wcześniej mówiłem, że X2 może zagrozić nieco X4 i wciąż to podtrzymuję. Oba auta mają kontrowersyjne tyły, oba są ściętymi suwami. Fakt, X4 jest większy niż X2, ale nie każdy potrzebuje tak dużego auta, a bagażniki, tak jak mówiłem, są niemal takie same. Cena już taka sama nie jest, bo przykładowe, podstawowe BMW X4 20i, które ma 184 konie, czyli 14 koni więcej, ale robi setkę o 0,1 sekundy wolniej niż X2 20i, kosztuje minimum 254 tysiące złotych, czyli 60 tysięcy złotych więcej. To jest kupa pieniędzy. Z tym, że X4 ma napęd na 4 koła i to rozwiązany tak, że dołącza się przód, bo tył jest głównym napędem. Oraz w X4 mamy 4-cylindrowy silnik, a nie 3 jak w X2. Czyli lepiej by było porównać BMW X2 M35i z X4 30i, bo tam są silniki 2-litrowe turbo, z tym, że X2 ma o 55 koni więcej i jest dużo szybszy.
No i wciąż jest tańszy, bo X2 kosztuje 10 000 złotych mniej niż X4. BMW chyba specjalnie tak zrobiło, żeby nie było tych samych silników jak X4, bo wtedy pewnie sprzedaż X4 by mocno spadła. No ale wciąż uważam, że jak ktoś nie patrzy na silnik i napęd, to może lekko zerknąć na X2. A samo BMW X2 idealnie wpasowuje się w obecne motoryzacyjne trendy, czy tam w modę. To stylowy samochód o kontrowersyjnym wyglądzie, który mocno się wyróżnia i zwraca na siebie uwagę. Wygląda naprawdę szybkiego i mocno pręży muskuły, a w rzeczywistości może mieć w podstawie mały silnik, ale w sumie z przyzwoitymi osiągami. Tylko tak jak mówię, może, bo są też wersje ponad 300-konne. X2 jest też bardzo dobrze wyposażona i wykonana i jest bardzo nowoczesna w środku, czyli mocno tabletowa, co niestety wpłynęło na ergonomię użytkowania. Ale ważne, że robi wrażenie i ma dużo kolorów i motywów. Nowe X2 zaskakuje też ilością miejsca w kabinie i bagażniku, dobrymi właściwościami jezdnymi oraz przyzwoitym spalaniem. Cześć!